Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie zimowe. Sprawdzimy dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść w tym okresie zimowym, co odchodzi do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Zachęcam Was również do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych, dlatego że wówczas będziecie mogli wyciągnąć taką średnią z obu czytań. Panny, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na najbliższe zimowe miesiące. Ogólna energia to karta kochanków, która jest przepiękna w tej talii, tak w ogóle. No, ciekawe, o co może chodzić. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj pojawia się karta Asa Kielichów, też przepiękna karta. No, nie ukrywam, że część z Was może się zakochać, zauroczyć, poznać nową osobę. Może zacznijmy od tego. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 4 monet i ja mam wrażenie, że wypuścicie coś, ale to tak dziwnie zabrzmiało, ale tutaj może chodzić o tak jakby otwarcie swojego serca, otworzenie swojego serca czy umysłu na innych, na nowe rozwiązania, na osoby, które teoretycznie nie są w Waszym typie albo na sprawy, które wydaje Wam się, że nie są dla Was. Jak Wy się przedstawiacie? Wy przedstawiacie się jako karta umiarkowania i muszę powiedzieć, że jest to chyba najspokojniejsze i najpiękniejsze, jedna z najpiękniejszych czytań ze wszystkich znaków jak na razie i też macie sporo wielkich arkan. Bardzo ładnie. Rada dla Was. W Radzie jest 9 buław tutaj z kolei. Chodzi o to, żeby nie zamykać się na nowe rozwiązania, żeby próbować i ryzykować. Na przykład, słuchajcie, ktoś zaproponuje Wam, żeby wspólnie chodzić na basen, a Wy, basen dla mnie, nie znoszę wody. Spróbujcie, może będzie fajnie, może poznacie kogoś ciekawego. Czego nie robić, czego unikać. Unikać karty śmierci, bardzo ładnie pokazana w tej talii. Z przełożenia Rydwan. Zobaczcie, z przełożenia macie kartę Rydwanu i naprawdę na 7 kart aż raz, 2, 3, 4 z nich to są wielkie arkana, czyli kochankowie i karta umiarkowania oraz Rydwan i śmierć. Bardzo ładnie. Teraz tak, tutaj śmierć, tutaj tak. Zacznijmy od tego, że w ogólnej energii karta kochanków wskazuje na pakt, unię, pogodzenie się i myślę, że przynajmniej jeśli chodzi o Wasze kontakty z bliskimi, to jest tutaj bardzo dużo ciepła, wsparcia i spokoju. To też jest świetny czas na to, aby pogodzić się może ze stratą kogoś, zwłaszcza dla osób, które tutaj doświadczyły tego w poprzednich miesiącach, ale na pewno w tych miesiącach zimowych nie widzę tutaj straty. Wręcz przeciwnie, widzę nowe rozwiązania, nowe osoby w Waszym życiu. Super czas na zawieranie sojuszu, na podpisywanie jakichś umów. W każdym razie komuś się chce spółkować i kokosić. No wiadomo, tutaj wieczory coraz dłuższe i chłodniejsze, więc miło by było. Zobaczcie, przychodzi do Was As Kielichów. Przepiękna karta, która oczywiście jest
związana z nowym początkiem, nowego zauroczenia, nowej miłości, bądź po prostu nowej relacji, która da Wam bardzo dużo ciepła, poczucia radości, poczucia zadowolenia i nadziei. Też takie mam wrażenie. Tutaj nie ukrywam, że jest to świetny czas na to, aby naprawiać relacje, aby godzić się z innymi. I oczywiście nie chodzi mi o relacje, w których ktoś Was wykorzystuje i już tutaj było dane 1000 szans i ktoś dalej się nie zmienia, ale bardziej o to, żeby w ogóle otwierać się na osoby, które gdzieś próbują. O, tak bym powiedział, ale widzę, że tutaj albo jest pogodzenie się, albo nowa, piękna relacja. Bardzo dużo jest tutaj pogody ducha i spokoju w tym czytaniu. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta czego? Karta 4 monet. I 4 monet może mówić o takim zafiksowaniu się na jednej sprawie i takim szablonowym myśleniu. Tutaj jest wręcz przeciwnie. Otwieracie się na nowe rozwiązania i to bardzo zaplusuje, czyli dacie się namówić na pójście na jogę i bardzo Wam się to spodoba. Wręcz poznacie kogoś, kto Wam lekko zawiruje w głowie i nawet w sercu, a może i nawet gdzieś indziej. Ewentualnie dacie się namówić na przykład, no nie wiem, kurs językowy jakiejś koleżance czy koledze i będzie naprawdę dawało Wam to dużo przyjemności i też takiego poczucia, że robicie coś dla siebie, a nie tylko dla innych. Momento. I teraz tak, wybaczcie, zapomniałem o karcie z przełożenia. To karta rydwanu i tutaj jak najbardziej. Ta karta sugeruje wyruszenie do przodu i takie wyruszenie z miejsca, po prostu. Będzie się działo, zwłaszcza na płaszczyźnie takiej emocjonalnej, na płaszczyźnie uczuciowej. Ja mam w ogóle wrażenie, że ktoś z Was chciałby bardzo odwiedzić tej zimy osobę dawno niewidzianą, dawno niesłyszaną. I tu jest powiedziane, że jak najbardziej wypadałoby. Myślę, że Wasza relacja ma szansę się odrodzić i naprawdę czekają Was piękne chwile ze sobą. Rydwan też, słuchajcie, mówi o przejmowaniu kontroli. Niewątpliwie, no bo słuchajcie, tutaj Rydwan jest zaprzęgnięty w takiego szalonego konia, no a woźnica umie go gdzieś usidlić, prawda? Tym bardziej, że Wy przedstawiacie się jako karta umiarkowania. No jedna z najpiękniejszych w tej talii, naprawdę jest cudna. I zobaczcie, ona tutaj pokazuje taką anielicę, która jest bardzo właśnie spokojna. Ona tutaj umie złapać balans pomiędzy na przykład pracą a odpoczynkiem, przejmowaniem się a na przykład odpuszczeniem, pomiędzy braniem i dawaniem. No tu jest ewidentnie duże połączenie z kartą kochanków i z asem kielichów. I też mi się wydaje, że Wy bardzo działacie kojąco na innych i wręcz doprowadzacie do pogodzenia się zwaśnionych stron, zwłaszcza jeśli to jest na przykład w rodzinie, bądź wśród bliskich, znajomych, przyjaciół. I teraz tak, w Radzie jest 9 buław. To, co mówiłem wcześniej, żeby wyjść poza ramy, żeby zadziałać nieszablonowo. I słuchajcie, no, dla jednych to może być na przykład zrobienie sobie grzywki albo, no nie wiem, pomalowanie włosów na bordowo czy na czerwono. Dla innych może to być, słuchajcie, na przykład wyprowadzka za granicę. A jeszcze dla innych, no na przykład noszenie bardziej kolorowych ubrań, a nie tylko szarych, smutnych i czarnych. Wiecie, o co mi chodzi? Tu jest powiedziane, że wychodzenie ze strefy komfortu i ryzykowanie, też tak naprawdę takie nieszablonowe myślenie, da Wam bardzo dużo radości. No i tutaj też otworzyć się na nowe znajomości, bo niewątpliwie się pojawią. Czego nie robić, czego unikać, też piękna karta. Karta śmierci. I tu jest powiedziane, że jeśli czegoś nie poświęcicie,
to nie będzie miejsca w waszym życiu na nowe. Więc na przykład dla osób, które siedzą na kanapie i marzą o tym, że tutaj jakiś rycerz albo rycerka na białym koniu przyjedzie, uratuje i zabierze w siną dal. Tu jest powiedziane, że no raczej tutaj trzeba próbować ruszyć się z tej kanapy i wypadałoby tak naprawdę zapomnieć o poprzednim rycerzu czy o poprzedniej rycerce, bo no inaczej w waszym sercu, w waszych głowach nie będzie miejsca na tych nowych. Ale karta śmierci tutaj też mówi, żeby pozwolić sobie zaszaleć i nieszablonowe myślenie, nieszablonowe działanie da wam bardzo dużo nowej, ożywczej energii. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego w tym okresie zimowym. Na moim kanale są już czytania miesięczne, czytania na nowy rok numerologiczny i na nowy rok już też zaraz będą się pojawiać. Tutaj jak gdzieś wszystkie podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.